How do you drive? Dzisiaj trochę tak inaczej, jesteśmy na wyjeździe. Akurat lecimy do Audepekla, prowincja Drenthe. Zostało nam jakieś jeszcze ze 100 km. Za mną kamerzysta. Także będzie się trochę działo, bo akurat jedziemy oglądnąć troszkę Amerykańca, gdzie będziemy mogli sobie doświadczyć się trochę amerykańskiej motoryzacji, gdzie cały czas mieliśmy japońską i niemiecką, a akurat jedziemy do Patryka, gdzie ma naprawdę fajny w stylu garaż zrobiony, ma bardzo fajnego Amerykańca, także za chwilę zobaczycie, dowiecie się czegoś więcej o tym aucie i zapraszam Was dalej do oglądania, do zobaczenia, co będzie dalej. Jak sobie widzicie, zajechaliśmy już do miejscowości Audepekla. Bardzo piękna, malownicza miejscowość. Mamy nawet tutaj takiego starego Mercedesa, który kiedyś pewnie służył, przewoził jakieś tam autka. Także idziemy dalej do Patryka. Jak już Wam wcześniej o tym wspominałem, naprawdę piękna, malownicza miejscowość. Jest naprawdę pięknie, ale zaraz zobaczymy, co tam u Patryka się dzieje, którego dzisiaj właśnie odwiedzimy. Mieliśmy prawie 250 km do niego, ale tak jak już wcześniej powiedziałem na wielu filmach, że jeżeli będzie potrzeba, to po prostu zajedziemy. No i chciałbym Wam właśnie przedstawić Amerykańca, którym jeździ na co dzień. Jak widzicie, pan kamerzysta przyjechał, już jest obecny. Samochód King of Gloss już stoi. A tutaj mamy fajnego Peugeotika. Oldschoolowy. Nieraz opowiadałem na odcinkach i mówiłem, zapraszam do oglądania, możecie przyjechać Peugeotem, a tu patrzcie, co się znajduje. Peugeot. Bardzo fajny. No i cała ekipa. Jakby i to było wesele. Pozdrawiam Was wszystkich. I lecimy dalej. Jest Amerykaniec. Gdzie mamy Patryka? Kamerzysta już czeka, stoi. A gdzie jest Patryk? Jest i Patryk. Witam Cię, Patryku. Witam. Proszę, zapraszam serdecznie. Dziękuję. Także, jak już wcześniej wspominałem, dojechaliśmy do Patryka, Tak. żeby dzisiaj, jak już wcześniej też mówiłem, poznać trochę amerykańskiej motoryzacji, bo ma naprawdę bardzo piękny egzemplarz Buicka. Nie wiem dobrze, jak to się wymawia, Dobrze. ale chciałbym na samym wstępie przejść po prostu do sedna, zadać Ci parę pytań. A pierwszym moim pytaniem, jak zawsze, jak to się stało w ogóle, że jesteś posiadaczem tego oto egzemplarza? Tak. Wyobraź sobie, że zawsze było to moim marzeniem posiadać amerykański samochód. Pasja do tego narodziła się, że posiadałem kilka małych takich amerykańskich samochodzików, którymi bawiłem się w dzieciństwie i ta sylwetka takich samochodów bardzo mnie zaciekawiła. Wiadomo, jest to inna sylwetka niż europejskie samochody. I 3 lata temu udało mi się spełnić to marzenie. Udało mi się to tak czystym fartem, można powiedzieć, gdyż byłem współwłaścicielem klubu samochodowego. Były to samochody różnego typu. Byliśmy tam na zlocie pod namioty. Było bardzo fajnie, poznałem dużo bardzo fajnych ludzi. Spotkałem osobę, która takie auto posiadała. Zaprzyjaźniliśmy się, powiedziała, że chce go odsprzedać, ponieważ ma inny, nowy projekt. Brakowało mu trochę budżetu. Posiadał go 15 lat, jeździł nim po Sycylii
we Włoszech, dlatego ten egzemplarz bardzo fajnie się zachował. Nie posiada prawie że żadnej rdzy, wiadomo, gdzieś tu i tam zawsze rdza się gdzieś znajdzie, jest to zawsze do wiadomo. odpicowania. Udało mi się cenowo z nim dogadać i teraz jestem szczęśliwym posiadaczem tego oto modelu. Jest to Buick Skylark, silnik 3.8 V6. Nie jest to jakaś duża pojemność, ale jak na taki samochód jest w miarę ekonomiczny, nie chcę go gazować, szkoda mi jest silnika, jest to oryginalny silnik na oryginalnych częściach, wiadomo, są tylko podstawowe te podzespoły powymieniane typu świece, paski, oleje i tym podobne, takie rzeczy trzeba wiadomo wymieniać, jak to się mówi, jak dbasz, tak masz. Tak, to jest prawda, to masz rację. Tak. Chciałbym Ci się trochę wtrącić, bo 3.8 V6, tak. ale pewnie zobaczymy sobie na przebitkach, jest to też i stara motoryzacja, amerykańska motoryzacja i ma ten taki specyficzny dźwięk. Ma specyficzny dźwięk. Oryginalny wydech był, nie wydawał tego dźwięku taki, jaki by mi się podobał. Została zrobiona mała przeróbka na 2 wydechy z tyłu. Przez to daje bardzo fajny dźwięk. Jest wspawany tak zwany Cherry Bomb, to się nazywa. Końcówka, która jeszcze bardziej wydobywa te dźwięki, przez co dużo osób myśli, że to jest V8 i zawsze mi gratulują, mówią, fajne V8, jaki tam ma silnik, na pewno ponad 5 czy coś, a ja ich wtedy zaskakuję, mówię, nie, to jest ekonomiczny 3.8, tylko V6. Tylko 3.8. Tylko 3.8, tak, dokładnie. Nie jest to jakoś królem szybkiej prędkości, ale wydaje mi się, że zbiera się całkiem fajnie, jest to napęd na tył, także jest zabawa. No powiem Ci, że stara amerykańska motoryzacja to taki był rolling, to był rock and roll i to były auta do, można powiedzieć, do chilloutu. To nie było, że musiałeś po Teksasie, nie wiem, pobijać rekordy prędkości, tylko po prostu jakby to można powiedzieć, sunąłeś się po tej szosie. On był takim, te amerykańskie samochody, zresztą w Europie, one po prostu, te stare auta, lata 60., 70., 80., one po prostu, jak zobaczysz takiego Amerykańca, zresztą tak jak tu u Ciebie go zobaczyłem, to po prostu jak go widać gdzieś na drodze, to on, no król. Tak. Królują te auta. Tak. On tak sobie jak szosuje. Płynie po drodze. Płynie sobie po drodze. Tak, dosłownie. Płynie po drodze i bardzo zwraca uwagę, co też mnie bardzo miło zaskoczyło, równie dobrze jako młodsze pokolenie, jak i starsze pokolenie. Także to jest bardzo miłe, ja to odbieram, że dużo też młodszego pokolenia też zaczyna się obracać za takimi samochodami, a nie patrzy się tylko, że są jakieś nowsze auta, elektryczne auta, V8, super jakieś szybkie, tylko po prostu obracają się na taki samochód. I to mnie bardziej tylko, że tak powiem, motywuje do tego. No to wiesz, to jest Ameryka, nie? Zawsze fascynowała Europę, zawsze fascynowała Ameryka, no i Japonia tak samo, nie? Wchodziła też w grę, stare japońskie, w ogóle stara japońska motoryzacja też jest fajna, europejska też ma jakąś tam swoją historię, ale amerykańska to jest amerykańska, to są masywne samochody, masywne, tak jak tutaj widzimy, masywny zderzak, wszystko jest po prostu takie masywne. Tak. Mam też do Ciebie takie pytanie, jak długo, już mówiłeś, posiadasz to auto? Tak. Co myślisz, co zamierzasz dalej w ogóle robić z tym autem? Wiesz co, no w tym momencie to auto jest w stanie, można powiedzieć, że oryginalnym. Poza tymi podzespołami, które wymieniłem, nie zostało tutaj za bardzo nic wymienione. Ja myślę, że po prostu będę go powoli odrestaurowywał, żeby był w takim stanie, jaki był, tylko odrestaurowany po prostu. Dach jest skórzany, już wiadomo, troszeczkę popękany, trochę tu, trochę tam, wiadomo, ma swoje lata, jest to rocznik 78, więc nie można wiele oczekiwać. Tak, trochę na słońcu pojeździł, więc trochę miał prawo popękać, także jest do wymiany, może inny kolor skórki jakiś się zrobi. Pod względem lakierniczym na pewno myślę, że go będę chciał od nowa pomalować, wszystkie chromy odrestaurować, żeby się bardziej świeciły.
Jak widać, stoi teraz na oryginalnych jeszcze salonowych felgach, jak i tak zwanych kołpakach aluminiowym powiedzmy. Są to też oryginalne aluminiowe kołpaki, które też były salonowe. Na co dzień nimi nie jeżdżę, ponieważ nie chcę ich uszkodzić. Jest to bardziej jako taki suwenir. Mam już w planie jakieś inne felgi, które by też pasowały do niego. I myślę, że to będzie wszystko, co będę chciał z nim zrobić, ponieważ szkoda mi jest go jakoś bardziej przerabiać, żeby on wyglądał inaczej, bo dla mnie ten samochód ma duszę i w zasadzie, w cudzysłowie, zakochałem się w tym aucie takim, jakim jest i nie chcę go za bardzo zmieniać. No, powiem Ci, że to widać też, że jak tutaj przyjechałem, jak mogliście sobie wcześniej na samym początku zobaczyć, jak weszłem tutaj do Ciebie do garażu, to masz naprawdę ten garaż zrobiony w takim oldschoolowym stylu. Tak. Ameryka przewija tutaj się, w ogóle dużo amerykańskich takich smaczków, wstawek. No chyba lubujesz się, można Tak. powiedzieć, fascynujesz Ameryką. Tak, fascynuję się Ameryką. Ja jeszcze mogę powiedzieć, że nie byłem w Ameryce, aczkolwiek Okej. bardzo chciałbym zwiedzić, bardzo chciałbym przejechać Route 66. No to jest Bardzo. marzenie. Jest to moje drugie marzenie, jest trochę droższe niż ten samochód, ale bardzo bym marzył o tym. Jeśli budżet na to pozwoli, to chociaż tyle będę mógł zrobić, a jeśli będzie to większy budżet, to mam nadzieję, że i tym samochodem będę mógł Route 66 przejechać. No to by było naprawdę coś, Tak, nie? To też by tak było myślę. naprawdę coś. Big, to jest Skylark. Tak, zgadza się. Właśnie chciałem tutaj dodać, bardzo fajny smaczek. Jest to wersja irańska, Irańska. produkowana O. w tych latach w Iranie, na irańskich częściach. Te samochody lądowały potem w Ameryce i sprzedawane jako amerykańskie samochody, ale wersja jest irańska. Jest to bardzo rzadki model. Różni się tym, że ma dostawki z przodu na zderzakach i różni się tym, że ma skórzany dach. Amerykańskie wersje tego nie miały, irańskie Okej. wersje te posiadały. Również irańskie wersje z silnikiem V8, jakby już bardziej ulepszone, Mhm. posiadały też klimatyzację, elektryczne szyby, którego ten nie posiada, z czego ja się cieszę, bo wtedy mniej może się zepsuć. Więc dla mnie im mniej elektryki w samochodzie, tym lepiej. Ja sobie cenię to, że jest wszystko na korbkę, nie potrzebuję nic więcej. Dla mnie ten samochód ma duszę i ma taki zostać. No, spełnia Twoje wymagania, nie? Które po prostu gdzieś tam najbardziej. sobie o tych wymaganiach po prostu marzyłeś. Tak, No cóż, bardzo ciekawie opowiadasz, ciekawa historia tego samochodu. Przejdziemy sobie do tego, że obejdziemy sobie w koło jeszcze Jasne. troszkę auto. mhm. Jak to mówię, oglądnijcie troszkę i obejdziemy sobie troszkę w koło tego auta. Tak, dokładnie. Pooglądamy, zobaczymy w ogóle, co tam się chowa pod maską, te 3.8, troszkę wnętrze, z zewnątrz, zresztą wyjedziemy sobie tym autem na zewnątrz, jak Jasne. będziesz mógł pozwolić, Jasne, to jak byśmy najbardziej. wyjechali na zewnątrz i po prostu byśmy sobie nagrali te auto po prostu na dworze. Oczywiście, jak najbardziej. Także przejdziemy sobie dalej. Przejdziemy sobie dalej. Zapraszam do oglądania. Widzicie, przechodzimy do dalszej części. Po prostu chcielibyśmy trochę oglądnąć to auto. Ja, Oczywiście. widzowie. Tak, Pierwsze, co bym chciał zobaczyć, co kryje się pod tą maską, bo tak żeś wcześniej o tym opowiadał, 3.8, V6. Jakbym mógł Cię prosić o otworzenie jasne. maski. Proszę bardzo. O kurczę, tu Otwieramy. masz? Tak, to jest z przodu otwierane. O, Proszę na bardzo. gaźniku. Tak, jest na gaźniku. Owszem, żadnej elektroniki. Gaźnik, tak jak wspominałem wcześniej, i inne podzespoły zostały wymienione, ale wszystko jest zachowane w jak najbardziej oryginalnym stanie. Okej. Także auto jest na chwilę obecną na chodzie, aczkolwiek czekam na jedną część, która przyjdzie z Ameryki i wtedy będzie to naprawione. Wtedy będę mógł tym samochodem normalnie, sprawnie jeździć. No, można powiedzieć, że to jest taki jedyny mankament Tak, amerykańskich samochodów posiadania w Europie, Mhm. no, że po prostu musisz wiele rzeczy sprowadzać sobie po prostu ze Stanów. wiele rzeczy, tak jak mówisz, trzeba sprowadzać ze Stanów, z Ameryki.
Niektóre rzeczy nawet trzeba sprowadzać z Iranu, ale są to O, takie drobne tak, rzeczy. bo mówiłaś, że to Wizualnie jest na przykład irańskie. tak jak takie Mhm. dokładki na przykład, to trzeba już ze Stanów sprowadzić. Z tyłu też znajdują się takie dokładki, których właśnie nie mam i też z Iranu będę sprowadzał. Także są to jakieś tam drobne mankamenty, ale na przykład takie rzeczy jak czy do silnika typu gaźnik, czy na przykład filtr, czy wszelkie jakieś tam paski, czy na przykład lampy, czy te chromy, to wszystko można ogarnąć z Ameryki i jak najbardziej to sprowadzić. Minus tylko jest taki, no, że niestety czeka się kilka tygodni, nawet 6 do 8 tygodni czeka się, zanim taka część przyjdzie. I jest to niestety kosztowne, ponieważ każda mała część, mimo że kosztuje kilka lub kilkanaście dolarów, no niestety może kosztować nawet ponad 100 euro, no bo transport niestety kosztuje. No tak, jak także, też wspominałeś, 78 rok. tak, więc To części części, no wiesz, to można powiedzieć, to już jest prawie 50 lat. 46 lat. 46 lat ten Tak. samochód ma. Dostępność części jest jeszcze normalnie? Możesz dostać nowe? Czy- 70% części możesz dostać nowe, tak jak właśnie te paski na przykład, czy gaźnik, O. czy jakieś tam tak zwana cewka, ten stożek, jak to się nazywa, świece, to wszystko jesteś w stanie dostać nowe. Wężyki na przykład do podciśnienia też jesteś w stanie dostać nowe. Nawet tutaj w Europie też kupisz jak najbardziej te wężyki, z tym, że one niestety nie są tak wytrzymałe jak amerykańskie, więc trzeba je niestety częściej wymieniać. To jest niestety minus. Na to trzeba zwracać uwagę, ponieważ kiedy zaciąga lewe powietrze, samochód nie chodzi poprawnie, spalanie nie jest prawidłowe, samochód kopci, nie zachowuje się tak jak powinien. No i niestety trzeba na to zwracać uwagę, trzeba mieć to wszystko na uwadze. Okej. Jak sobie możecie trochę usłyszeć w tle gdzieś przejazd ciągnika, Tak, tak, czy rozmowa tutaj osób, znajdujemy się, jak już wcześniej wspomniałem, Audepekla na takiej, można powiedzieć, wiosce. tak, tak. Także możecie coś tam czasami usłyszeć w tle. Dobrze, przejdziemy może sobie dalej, jakbyś mógł albo zamknąć po prostu maskę. Jasne. Weszlibyśmy, żeś to trzasnął, trzeba. Trzeba, w takich autach trzeba to mocno zatrzasnąć, ponieważ no są to dość stare zaczepy i trzeba niekiedy po prostu dobrze trzasnąć. Wnętrze auta jest też, można powiedzieć, w oryginale. Tak. Nic tutaj po prostu, Wnętrze. nic po prostu tutaj nie zmieniałeś, jest tak jak było. Jest dokładnie tak jak mówisz, jest wszystko tak jak było, wszystko jest w oryginalnym stanie. Wiadomo, są jakieś lekkie ubytki, jakieś porysowania i tak dalej, no tego nie unikniesz No. po tylu latach. 40 parę lat. 46 lat, dokładnie, ale i tak uważam, że samochód w takim stanie jak najbardziej się bardzo dobrze zachował. Widać, że trafił na właściwych i odpowiednich właścicieli i uważam, że jestem kolejnym właścicielem, który też go potraktuje tak jak poprzedni właściciele i dlatego mam nadzieję, że jeszcze wiele, wiele lat ze mną przetrwa. No, mówię, no swoje już po prostu przeżył. Tak jak mówiłeś wcześniej, że on trochę jeździł też po Sycylii, Tak, gdzieś Włochy, we Włoszech. tak, Włochy. Tam też mu doskwierało, można powiedzieć, wiesz, pogoda, tam jest ciepło i wiele innych rzeczy, ale naprawdę on jeszcze się prezentuje świetnie, można powiedzieć. Jeszcze o jedno bym chciał Cię prosić, znaczy można powiedzieć dwie rzeczy, Patryku. Wiem, bo widziałem, wchodząc do Ciebie do garażu, że masz do niego też jeszcze felgi. Tak, mam do niego felgi, które też udało mi się wyrwać za dość przystępną cenę. Muszę je troszeczkę odrestaurować i znajdą się właśnie pod tym samochodem. Okej. Tak, żeby się dużo lepiej prezentował. Mógłbyś, wiadomo, wszyscy byśmy chcieli zobaczyć, posłuchać, jak to gada. Jak to gada? Jak Tak, to się mówi, jak to gada. dokładnie. Jakbym mógł Cię poprosić o odpalenie Tak, jasne, jak tego najbardziej. auta. Oczywiście. Posłuchajmy sobie troszkę tego silnika. Tak jak ja to mówię, oglądnijmy troszkę, posłuchajmy troszkę. O, to jest to, co
naprawdę budzi respekt, jeżeli chodzi o amerykańską motoryzację, amerykańskie auta, ten dźwięk na wolnych obrotach. Możesz troszkę przygazować? Mogę. O, to jest właśnie to, no, to jest niezastąpiony dźwięk, można powiedzieć, jeżeli chodzi o amerykańskie auta. Dobrze, Patryku. Mógłbym Cię prosić do siebie? Jasne? Tutaj w tym aucie wspominałeś, że jest po prostu mało elektroniki, praktycznie w ogóle jej nie ma. Zgadza się. Jak obsługujesz to auto? No wyobraź sobie, że miałem okazję dostać taką książkę, ja na to mówię Biblia. Okej, Jest to- możemy zobaczyć. Wow, Jest to taka książka, grubo. troszkę ona waży. W tej książce znajdziesz wszystko na temat tego samochodu. Z tym, że ten samochód, jak wcześniej wspominałem, też posiada V8. Również znajdziesz tutaj informacje na temat tego drugiego silnika. Znajdziesz tutaj po prostu wszystko na Mogę ten ją temat. zobaczyć? Proszę bardzo. Ło, chłopie, powiem Ci, że Troszkę grubo, ona waży. troszkę waży. Książka, 78 rok, oryginalna. No powiem Ci nawet, kurde, jak na Stany, Ameryka mogłaby być do obrony, nie? Tak, No, tak. no można Jak by było najbardziej. komuś nią grubo przywalić. Zresztą dzisiejsze książki to są takie, a Tak. tu jest naprawdę, no kurde, wszystko można powiedzieć. Fajnie. Przejdziemy sobie może dalej. Dobrze. Posłuchaliśmy sobie, Tego jak dźwięku. to gada, tego dźwięku. Naprawdę, no powiem Ci, że za każdym razem gdzieś człowiek jak jedzie sobie autem, przejeżdża, czy nawet gdzieś sobie siedzi i słyszy Taki dźwięk. Głowy się same odwracają, nie? No, Znam to. no naprawdę, czy rzędowe szóstki, czy na przykład amerykańskie samochody, jeżeli chodzi o ten dźwięk amerykańskich samochodów, silnika, to jest naprawdę nie do podrobienia. Nie do podrobienia. Dokładnie, tak. Dokładnie mam tak samo. Wiem też, Patryku, że myślisz coś nad kanałem. Bo jak Tak. żeśmy wcześniej tu przed nagrywaniem, żeśmy Tak. rozmawiali, Mhm. że zastanawiasz się nad tym, żeby po prostu też otworzyć jakiś kanał związany z tym autem. Masz Instagrama, coś social media, działasz gdzieś w coś social media? W tym momencie prowadzę takiego drobnego, że tak powiem, Instagrama, gdzie wrzucam jakieś tam pojedyncze zdjęcia. Nie jest to jeszcze jakoś rozwinięte, ponieważ jakoś jeszcze nie myślałem na tym dokładnie, ale z czasem teraz zgłaszałem się właśnie do Twojego programu. Dziękuję. Mam taką wenę, żeby to rozwinąć, ponieważ O. widzę, że młodzi, jak i starsi oglądają to, coraz bardziej jest większa widowność, ludzie to lubią i chciałbym to po prostu rozwinąć, wstawiać jakieś więcej zdjęć, więcej filmów, może robić jakieś podróże, też opowiadać na temat tego samochodu, opowiadać o wszelkich przeróbkach tego samochodu, jeśli jakieś będę robił, także jak najbardziej jest to w mojej głowie. Myślisz właśnie, tak jak żeśmy wcześniej wspomnieli, o kanale, właśnie Tak. na YouTube. Tak, nie? mówię Bo o mówimy kanale coś YouTube. o Instagramie, Tak. ale tutaj mówimy stricte o kanale na YouTube. Tak, Powiem tak. Wam, że fajna zajawka, bo też dużo oglądam gdzieś tam sobie wieczorami YouTube'a i też oglądam jakieś przejazdy, Stany, po Japonii, po różnych krajach, wiadomo, kontynentach, jeżeli chodzi o to. I powiem Ci, że też parę razy, jak żeśmy wcześniej wspominali, oglądałem na przykład przejazdy Route 66 i w ogóle, no to jest mega. Tak, To jest zgadzam też się Twoim z tym. marzeniem. Może kiedyś zobaczymy Cię Może. na mam kanale YouTube, jak po prostu podróżujesz, wiesz, marzenia się spełniają. Ja Tak. też marzyłem o tym, żeby też stworzyć kanał, który po prostu, tak jak do Ciebie tutaj przyjechałem,
gdzie mnie po prostu do siebie zaprosiłeś, zgłosiłeś się po prostu do kanału, żeby po prostu wystąpić na nim. To było też moim marzeniem, a wie co, tym marzenia się spełniają, jeżeli cały czas drążysz to i myślisz po prostu o tym. Spróbowałem, działam dalej, zobaczymy co przyszłość przyniesie. Ja Ci też życzę, żebyś po prostu rozwinął się. Będę trzymał za Ciebie naprawdę kciuki. Też mam taką nadzieję i mam nadzieję, że tą pasję rozwinę w tym kierunku, a tak jak mówiłeś, marzenia się spełniają. Trzeba tylko dążyć do tego, a to jest największa motywacja. No jest. Także... To człowieka naprawdę motywuje. Dziękuję Ci, Patryku. Ja naprawdę również, masz tu mega old school samochód i w ogóle piękne miejsce. Jak już wcześniej zobaczyliście, no jest naprawdę tutaj przepięknie. Tak. No, nie jest za cicho, bo co chwila coś gdzieś przejeżdża i coś tutaj się dzieje. Wiadomo, z nagrywki robiliśmy sobie na garażu w zamkniętym pomieszczeniu. Dzisiaj jesteśmy na otwartym pomieszczeniu. Jak już wcześniej wspominałem, tak jak Patryk zgłosił się, przyjechaliśmy prawie 250 czy 260 km, nie ma to znaczenia. Chciałem po prostu Wam pokazać Twój samochód, zgłosiłeś się do programu, przyjechaliśmy, oglądaliśmy i chciałbym Was jeszcze raz serdecznie zaprosić. Jeżeli, jak już wcześniej wspominałem i zawsze wspominam, masz Peugeota 206, a jak dzisiaj mogliśmy 106 zobaczyć, nieważne jest jaki to samochód, czy to jest seria, tak jak Ty tutaj masz po prostu serię, czy to jest jakiś potuningowany, porobiony, coś pomodzone. Zapraszam Was wszystkich do zgłoszenia się, maila możecie tutaj sobie zobaczyć, możecie wejść sobie na maila, który jest pod filmem. Także jeszcze raz serdecznie, Patryku, Ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Ja cały czas dziękuję, a zapomniałem całkiem jeszcze jednym, bo myślę, że kiedyś będę mógł przejechać się tym autem. Jak najbardziej. Bo wiesz, nieraz wspominam, robię update'y, czyli nie wiem, myślę, że jak już uszczelkę wymienisz, która dojdzie Ci z tych Stanów, tak, zgadza się, to wpadniemy po prostu tutaj do Ciebie i chciałbym po prostu przejechać się tutaj po okolicy, bo tak jak już mówiłem, masz naprawdę piękną okolicę, byśmy się przejechali, byśmy zobaczyli po prostu te auto, jak to jeździ. No nie powiem, co to potrafi, ma tył napęd, nie polecimy bokiem, ale po prostu przejechać się, zobaczyć, posłuchać tego naprawdę silnika. Także... Tak, ja też chciałem dodać od siebie, że jeżeli właśnie będzie taki moment, że przyjedziesz, auto będzie działać, tak jak wspominałem, pomyślę o tym kanale. Pewnie. Jeśli bym w tym czasie kanał otworzył, no to jak najbardziej, kto wie, czy może nagramy wtedy już na 2 kanałach. No pewnie, nie ma problemu. Zapraszam do tego, żeby zostawiać jakieś komentarze, jakie kontenty chcielibyście zobaczyć z tym samochodem, czy bardziej wycieczki, bardziej naprawy, czy po prostu cokolwiek innego możecie w komentarzach podrzucać. Dla mnie to będzie tylko motywacja do tego, żeby otworzyć ten kanał, żebyście chcieli mnie, jak i ten samochód, bardziej w sumie ten samochód oglądać. I ja jak najbardziej będę się rozwijał i motywował specjalnie dla Was. Super. Bo po to robimy. Fajna zapowiedź nowego kanału. Trzymam Cię za słowo. Oczywiście. Widzowie też Cię trzymają za słowo. Parę razy już mówiłem dziękuję, także jeszcze raz, ostatni raz chciałbym Ci serdecznie podziękować. Ja również. I zapraszam Was do oglądania. What do you drive? Super. What do you drive? Także zapraszam Was do oglądania tego odcinka, jak i poprzednich. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.